Muszę się wam przyznać do czegoś. Jestem w ciąży. Oczywiście nie dosłownie. Wielu ludziom się wydaje, że książki to są jakieś takie rzeczy, które magicznie gdzieś powstają. Gdzieś, nie wiem. Dzisiaj będzie troszkę autotematycznie, ponieważ poopowiadam wam troszkę o książce wybuchającej. Tysiące osób mnie o to pytały przez parę lat ostatnich. Wpadł mi pomysł na książkę. To jest pomysł i od razu mówię, nie musicie teraz skipować do końca filmu. Nie mówię w tym filmie, jaki to jest pomysł, bo to nie jest tak, że teraz nowa książka Gonciarza, zamawiajcie preordery i ten. To jeszcze jestem głęboko w lesie. Nie ma prawie nic zrobione w tej sprawie, żeby to powstało i to na pewno nie będzie w tym roku. W ogóle oczywiście przyszło mi to, jak żeby inaczej, w toalecie. Wspaniałe uczucie, taki moment olśnienia. Pada ci pomysł do głowy i nagle wszystko ma sens, wszystko idealnie, to są takie puzzle, w których brakuje jednego puzzla w środku. To jest mega oczywiste, jak już go widzisz, że trzeba go tutaj dać, ale przedtem tego nie widziałeś, bo ta dziura w tych puzzlach. No, piękny moment olśnienia, w którym pacnąłem się w głowę i pomyślałem sobie, to jest przecież takie proste. Tutaj zaproszono nas, jesteśmy w drukarni Stabil w Krakowie. Tutaj dosłownie beczki leżały rok temu. Bo musicie zrozumieć moją walkę przez ostatnich kilka lat. Wybuchające beczki oraz webshows. Obie te książki powstały w czasie tak naprawdę zanim byłem jakoś rozpoznawalny w internecie. Znaczy, byłem w pewnych kręgach środowiskowo znany, głównie w branży gamingowej. Ludzie znali moje nazwisko, ale oczywiście mówimy o kompletnie innej skali niż dzieje się to w internecie teraz. Plus jak pisałem książki, zwłaszcza pierwszą, to był taki moment, w którym sam fakt, że człowiek, który działa w internecie, pisze książkę, był dla wielu ludzi wręcz obraźliwy. To było na zasadzie, za kogo on się marzy, napisał książkę. Jak tak można? Też myślę, że do dzisiaj są tacy ludzie, którzy jak widzą, że youtuber wydaje książkę, to się jakoś oburzają na to. Bo powiedzmy sobie szczerze, książka youtubera ma prawo być gównem, ma prawo być beznadziejna, ale to nie znaczy, że on jakby nie może sobie takiej książki napisać i wydać, nie? Bo to jest jakby jego decyzja, jego prawo. Jeśli ci jego widzowie uznają, że to jest fajne i chcą to kupić, to naprawdę nie ma się tutaj o co czepiać. Od paru dobrych lat chciałem wpaść na pomysł i chciałem napisać książkę, która byłaby wartościowa dla ludzi, którzy w ogóle nie wiedzą, kim ja jestem. Żeby ją przeczytać, nie trzeba będzie wiedzieć, kim jest Krzysztof Gonciarz, ani go lubić, ani mieć jakiekolwiek zdanie na jego temat. Jakby to wyciąga cię z tej bańki, w której wszystko jest łatwe, bo Krzysiu, to jest filtr myślenia, który powoduje o tym, że to, co napiszesz, powinno być dobre. A przynajmniej jeśli nie dobre, to jakoś tam obiektywnie wartościowe, bo ja rozumiem, że ciekawostki na temat mojego życia to raczej nie jest coś, co kupi sobie jakiś tam człowiek z ulicy i uzna, że fajnie się czytało. Chociaż też z drugiej strony, czemu nie? Książka youtubera, patrzcie, są zdjęcia i plakat. No, to nie jest ten pomysł. Wpadł mi pomysł, który idealnie spina ze sobą wiele rzeczy, wiele elementów mojego życia i tak jest takim brakującym puzzlem i co dziwne, nie pokrywa się z vlogami. Vlog jest moim największym wrogiem i vlog jest moim największym przeciwnikiem w napisaniu książki. Był przez ostatnie 2 lata, a to dlatego, że cały czas tyle gadam do kamery. Tutaj w mojej głowie już niewiele zostaje tak naprawdę. Już nie mam wiele więcej do powiedzenia ponad to, co codziennie przez te tam 10-15 minut gadam do kamery. Chcę zrobić jakąś refleksję, to ją z siebie wyrzucam i to jest koniec. Więc jak myślałem o pisaniu książki, to przez długi czas mi się wydawało, że tak naprawdę to cokolwiek nie wymyślę, to jestem w stanie to bardziej skutecznie przekazać w formie vloga, w formie filmu, no bo to jest moje medium, nie ukrywajmy, bardziej niż pisanie, szczególnie w ostatnich latach, bo od dawna nic nie pisałem. Tymczasem wreszcie wpadł mi pomysł na coś, o czym nie mówię za bardzo w filmach, a co siedzi mi w głowie i często na ten temat myślę. Tak droczę się z wami trochę, żebyście się zastanawiali, co on może mieć na myśli. Tymczasem, no oczywiście nie mogę teraz wam tego powiedzieć, znaczy mógłbym, ale nie chcę, bo bez sensu. O to, co mi tutaj głównie w tej takiej spowiedzi chodzi, to o uwiecznienie tego momentu, że kiedyś w przyszłości będziecie mieć, daj Boże, tę książkę w ręce i pomyślicie sobie, widziałem Krzysia w momencie, jak
to wymyślił. Teraz to jest ten Krzyś właśnie. Tego mi brakuje trochę, jak się tak myśli w ogóle o produktach i o wytworach różnych tam. Zawsze widzisz ten gotowy produkt, albo przynajmniej jakiś tam preorder w momencie jak coś już jest w miarę gotowe, żeby to zaprezentować, natomiast nigdy nie widzisz tej szczerej podjary, która się wiąże z tym, że wymyśliłem coś fajnego. Jak tak siadam nad myśleniem o tym, to robi się samo, w sensie przychodzą pomysły mi z każdego kierunku i to jest takie po prostu poczucie trafienia w sedno tarczy, że to jest dokładnie to. Nie ma czegoś takiego, nikt nie napisał takiej książki, jest na ciekawy temat, do którego wiele ludzi może się odnieść, ludzi, którzy mnie oglądają, zainteresuje. No generalnie, zajebiście, nie? Knajpy Bomba, Betel. W Bombie była premiera mojej pierwszej książki, już chyba z 5 lat temu. Na pewno przez tę drogę, która mnie teraz czeka, przez jakieś pół roku pracy nad tym, na pewno przez tę drogę będę miał niejeden kryzys, w którym będę kwestionował to, czy to ma sens, czy to jest dobry pomysł, może to jest głupi pomysł, nie? Ale będę miał przynajmniej ten film, do którego będę mógł sobie wrócić i sobie pomyśleć: Krzysztof, czuję się, jakbym był w ciąży. Wydaje mi się, że pomysł jest na tyle dobry, że można też będzie zrobić wersję anglojęzyczną, czy tłumaczyć to na inne języki. Taki byłeś podjarany, co ty teraz robisz? Co ty odpierasz? Dlaczego tego nie napiszesz po prostu? Bo wiesz, że to jest znakomity pomysł i ludzie na pewno chcą to przeczytać, tylko musisz spiąć dupę i to zrobić. Oczywiście też przez ostatnich kilka lat przewałkowałem nie jeden pomysł na książkę. Kilka już nawet pisałem. Miałem po kilkadziesiąt stron już paru książek napisanych. Znaczy w sensie, no nie, że książek, takich prawdziwych książek, ale takich notatek, które się tak rozrastały i w pewnym momencie to zaniedbywałem i uznałem, że w sumie stan mojego umysłu już poszedł trochę do przodu i to już mi się wydaje słabe. Więc teraz mam nadzieję, że tak nie będzie w tym przypadku, ale wątpię, bo to jest naprawdę dobry pomysł. Nic wam więcej nie powiem na temat tego, o co w tym chodzi i co wymyśliłem, ale zaufajcie mi, będzie naprawdę fajne. W międzyczasie, jak nie macie Krzysztofa Gonciarza do poczytania, poczytajcie sobie coś innego. Ja na przykład ostatnio czytałem zajebiste naprawdę, Seneca, listy Seneki, czyli filozofa stoickiego z czasów starożytnego Rzymu, który rozkminia w swoim kontekście na przykład, jaka to współczesna kultura masowa jest w ogóle żenująca, nie? Tam mówi, że poszedłem na jakiś występ w mieście i strasznie słabe to było, tylko że występ, który on ma na myśli, to są w ogóle walki gladiatorów, nie? W oczekiwaniu na nową książkę Krzysztofa Gonciarza warto poczytać filozofię starożytnego Rzymu. Zwykło mówić, że książka kosztuje tyle co pizza, a daje ci rozrywki na dużo dłużej niż pizza, więc może czasem warto kupić książkę zamiast pizzy. Zapamiętajcie sobie, dzisiaj się dowiedzieliście, że Krzysztof Gonciarz będzie pisał następną książkę i przez najbliższe miesiące dowiecie się o niej na pewno więcej, tylko ja najpierw muszę wymyślić, co więcej mogę o niej powiedzieć i czym ją wypełnić, ale pomysł jest zajebisty, więc zaufajcie mi. Pa, pa!